Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj zapraszam Was na taki chillowy odcinek, gdzie będę po prostu się malować. Nie mam jeszcze żadnej koncepcji, żadnego pomysłu, ale chciałabym po prostu wykonywać razem z Wami makijaż i sprzedać Wam jak najwięcej makijażowych tipów, jak tylko się da. Także weźcie sobie coś pysznego do picia i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja zacznę sobie od korektora MAC Pro Longwear, który wykładam sobie troszkę na blaszkę. On jest bardzo jasny, więc będę musiała go zmieszać z jakimś innym kosmetykiem. Niech no tylko popatrzę. Pomieszam go z tym rozświetlającym korektorem od Dr. Ireny Ellis w numerze 2. On jest dla mnie za ciemny, więc może w połączeniu będzie odpowiedni odcień. Chyba powinno być ok. No i sięgam po pędzelek. To jest akurat Spectrum KJH numer 02. I nakładam w takie najbardziej strategiczne miejsca. Nie chciałabym dzisiaj za mocno pokrywać sobie cery. Ma być ciepło. Chciałabym, żeby skóra była dosyć lekka. O, i chyba było troszkę za jasno. I co? Kolorystycznie całkiem ok. Potem sobie to jeszcze jakoś ogarniemy bronzerem. Nakładam sobie tutaj na niedoskonałość tutaj i tutaj. I na chwilę zostawiam, żeby delikatnie przestygło. Wtedy korektor robi się nieco bardziej kryjący. I jak zauważyliście, nakładam podkład takimi krótkimi, posuwistymi ruchami. Ponieważ kiedy nakładamy podkład takimi długimi ruchami, to wtedy może nam się podkład mazać. Oczywiście tutaj mówię o nakładaniu pędzelkiem. Jeżeli robimy krótkie ruchy, takie troszkę rozcierające, troszkę wklepujące, po prostu on dużo łatwiej, dużo szybciej, dużo przyjemniej nam się nakłada. I wracam sobie do tych moich wyprysków i wklepuję sobie pędzelkiem korektor, żeby go po prostu ładniej rozprowadzić. Jeśli macie duże, szerokie pory, to polecam Wam używać pędzelka nieco sztywniejszego. Ten na przykład u mnie nigdy nie daje rady odpowiednio rozprowadzić podkładu tutaj na boczkach nosa, na skrzydełkach, bo jest za leciutki i nie jest w stanie wprowadzić mi ładnie podkładu w pory. Więc jeżeli macie pory, no to oczywiście bardzo fajnie sprawdzi się gąbeczka, ale też pędzelek, tylko że bardziej na przykład taki wiecie, sztywniejszy, bardziej zbity, nim rozmasujemy sobie podkład tak, żeby właśnie te pory nie były tak mocno widoczne. No i zostało mi jeszcze nałożyć odrobinę na okolicę pod okiem, bo przy oku. Więc używam tego samego pędzelka, ale po prostu nakładam czubeczkiem. Ja bardzo lubię doklepać sobie korektor palcem, wtedy on tak pięknie się wtapia, ciepło palców delikatnie rozgrzewa ten kosmetyk i on po prostu jest w stanie się ładniej, bardziej równomiernie rozłożyć i też cieńszą warstwą. I taki bardzo fajny tip na to, żeby nie podkreślać sobie zmarszczek, jest to, aby nakładać korektor w miejsce zasinienia, czyli tutaj na przykład przy wewnętrznym kąciku, no i tutaj delikatnie pod okiem. Tutaj bardzo często nie mamy żadnych niedoskonałości ani zasinień, więc jeżeli ich nie mamy, to nie potrzebujemy tutaj nakładać korektora. No i wtedy dzięki temu widoczność zmarszczek, podkreślenie zmarszczek makijażem będzie praktycznie zerowe. Przejdę sobie do pudru i użyję sobie rozświetlającego od Dr. Ireny Ellis. I sięgam po puszek z Glam Shopu, klepuję sobie, rozmasowuję w puszku i doklepuję. Jeżeli macie jakieś niedoskonałości na twarzy i chcecie aplikować puder czy cokolwiek innego później, może to być bronzer, róż, rozświetlacz, obojętnie, starajcie się nie rozcierać, ponieważ możecie przy rozcieraniu naruszyć to, co zrobiliśmy wcześniej, czyli na przykład nałożony podkład, jeżeli zrobiliśmy sobie na przykład grubszą warstwę w jakimś tam konkretnym miejscu, bo wymagało przykrycia, były tam jakieś niedoskonałości, to jeżeli zaczniemy to rozcierać, rozsmarowywać, no to w pewnym stopniu usuniemy to, co nałożyliśmy wcześniej, usuniemy ten podkład czy korektor. Przejdę sobie do bronzera, a potem użyję różu. I mam ochotę na ten bronzer z paletki Oriental z Glam Shopu. On się nazywa Opalenizna Instant. Sięgam po pędzelek z Mani Brushes, to jest 02. Doklepuję trochę produkt. I zaczynam rozprowadzać na policzku. I przeniosę go sobie również troszeczkę tutaj, już taką resztką
tego, co zostało na pędzelku, żeby troszeczkę zneutralizować tą delikatną bladość, którą uzyskałam dzięki wyrównaniu kolorytu tym jasnym korektorem. Jeżeli nałożycie za jasny podkład czy za jasny korektor i twarz wydaje się zbyt blada, no to fajnie jest nałożyć bronzer, ale nie tylko w tym miejscu, bo wtedy stworzymy tylko większy kontrast między tym bronzerem a resztą bladej już twarzy. Więc fajnie jest, aby resztką tego, co mamy na pędzelku, przelecieć również środek twarzy, czasami brodę. Ja czasami nakładam również tutaj, zależnie od tego, co mam wrażenie, że się odcina. Czasami tutaj. Chciałam powiedzieć liście żuchwy. Przelatujemy liście żuchwy. Przechodzę do różu i chciałabym nałożyć kremowy, aby pokazać Wam, w jaki sposób nakładać kremowy róż na już przypudrowaną skórę i przybrązowioną. Ja pomieszam sobie te dwa kosmetyki, aby uzyskać swój taki indywidualny, spersonalizowany odcień. I to jest szminka Hean Luxury, którą mam w moim Project Pen. Rozgrzewam ją sobie na dłoni i dokładam do tego róż w kremie z Bobbi Brown. Wszystkie kosmetyki będziecie mieć na dole w opisie, jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe nazwy i odcienie. Dodaję do szminki i mieszam. Zobaczcie, powstał nam prześliczny odcień, więc jak macie jakieś szminki czy róże, które są dla Was nietrafione kolorem, pomieszajcie, dodajcie trochę szminki albo dwie różne szminki, zmieszajcie ze sobą i można uzyskać absolutnie przepiękne kolory. Sięgam teraz po płaski pędzelek do podkładu. On jest gęsty, zbity i takie właśnie gęste, sztywniejsze pędzle najlepiej sprawdzają się do aplikacji kremowych róży czy innych kremowych produktów. Pędzle o lekkim zbiciu, takie bardziej puszyste jak na przykład ten, on po prostu nie podźwignie tej formuły i będzie nam robił plamy, maziaki i wszystko, czego nie chcemy. Dlatego ja sobie sięgam po taki pędzelek i zamiast od razu moczyć cały pędzelek w tej formule, zbieram sobie troszkę z brzegu, tak żeby mieć po prostu maksymalną kontrolę nad tym, ile kosmetyku nakładam. I teraz tutaj z brzegu wpracowuję sobie tą odrobinę koloru we włókna pędzelka. Staram się, aby był po prostu równomiernie rozprowadzony kolor, żeby nigdzie nie zrobił mi plamy, bo jeżeli w jednym miejscu będzie tego koloru dużo, będzie gęsto, no to on po prostu będzie robił mi plamy. A teraz od razu mogę przejść do wklepywania różu i zobaczcie, że praktycznie bez żadnego rozcierania, bez blendowania wszystko idealnie się rozkłada. Zobaczcie. Bez żadnego rozcierania. I nabieram sobie ponownie troszkę z brzegu i dokładnie wpracowuję we włókna. I przechodzę do drugiego policzka i jak widzicie wklepuję kosmetyk. Troszeczkę na brodę bardzo lubię nałożyć. Na nosek. I wracam sobie do pędzelka, którym nakładałam wcześniej podkład. Lubię jeszcze tym pędzelkiem troszkę doklepać róż, ale tak tylko na brzegach. Jakby środek zostawiam, a brzegi jeszcze delikatnie doklepuję bądź rozcieram. I przechodzę do rozświetlacza. Użyję sobie Vibo Diamond Illuminator i pędzelka takiego języczkowego do podkładu. Obecnie używa się jej głównie do maseczek, nie do podkładu. Ostatnio nakładam rozświetlacz tylko w jeden konkretny, określony sposób, mianowicie właśnie takim pędzelkiem i taką bardzo wąską kreseczką, jeśli mogę to tak określić. Chodzi o to, żeby on nie był taki mocno tutaj rozprowadzony szeroko, tylko żeby łapał światło w tym faktycznie najwyższym miejscu na policzku, że tak to ujmę. Nakładam też troszkę tutaj, między oczami na nosie. I to samo tutaj. Uważam, że wygląda to bardzo naturalnie. Nie podkreśla też mocno tekstury, bo jest po prostu tego rozświetlacza bardzo mało, bardzo wąsko. No i lubię ten moment, kiedy właśnie gdzieś tam przekręcam głowę i jest ten taki delikatny moment rozświetlacza. Bardzo mi się to podoba. No i odkąd mam krótkie włosy, to uwielbiam nakładać rozświetlacz również na płatki uszu. I cerę mamy skończoną. Zawsze zaczynam od cery, kiedy nie wiem, co chcę zrobić na oczach. Chyba że mam jakąś konkretną koncepcję kolorystyczną, no to wtedy wiadomo, ale jak chcę sobie improwizować, to zazwyczaj zaczynam od wszystkiego, od cery, później od brwi i dopiero przechodzę do oczu. No więc właśnie przechodzimy do brwi.
Tu nie będzie nic odkrywczego, pokrywam je cieniem do brwi, a następnie żelem, także zaraz wracam. Brwi zrobione, więc przechodzę do makijażu oczu i zacznę sobie od przygotowania moich powiek bazą. Zacznę sobie od nałożenia pudru. Tutaj wysypałam sobie troszeczkę takiego mocno utrwalającego i matującego pudru i przypudrowuję swoje powieki. Jeżeli macie suche powieki bądź nie macie problemu z trwałością cieni, to nie musicie tego robić, absolutnie. Ale osoby z powiekami opadającymi, bądź tłustymi, bądź jedno i drugie, tak jak u mnie, niestety muszą przejść cały proces, zanim będziemy nakładać cienie. I następnie baza pod cienie, u mnie Inglot, w takiej ilości rozprowadzam na paluchach i wklepuję. I mam taką wizję, żeby zrobić sobie takie mocno złote oczy. Użyję sobie w tym celu paletki Italian Spritz. Ten kolor tutaj się idealnie nada do mojej wizji. I do tego dołożę sobie jakieś takie delikatne akcenty kolorystyczne, może jakieś takie kreseczki, coś wymyślę jeszcze. Więc najpierw zaczynam sobie od paletki Italian Spritz. Sięgam sobie po taki większy kulkowy pędzelek, to jest Spectrum numer 10 i odcień może ten Como After Dark. I zaczynam aplikować kolor w zewnętrznym kąciku. Tutaj ważne właśnie, abyśmy zaczęli od zewnętrznego kącika, a nie od jakiegoś punktu takiego randomowego, jak tutaj czy tutaj. Żeby ten makijaż miał taką spójność, żeby z czegoś wynikał. I przenoszę wyżej. Jak widzicie, robię to na zamkniętym oku, lekko przychylonej twarzy ku górze, brodzie ku górze, żeby właśnie odsłonić sobie lepiej tą powiekę. Staram się jej, wiecie, nie marszczyć, nie naciągać też zbyt mocno, bo jak naciągnę, to potem przy rozluźnieniu te cienie są w zupełnie innym miejscu nałożone. Więc troszeczkę sobie naciągam, ale tak minimalnie, żeby po prostu łatwiej mi się sunęło po powiece. Sięgam po troszeczkę lżejszy, puszysty pędzelek, żeby wszystko jeszcze bardziej rozetrzeć i zmiękczyć. Tutaj, jak widzicie, łapię głównie te jakby górne krawędzie makijażu. Może użyję sobie troszeczkę beżu z paletki. I wracam do mojego cienia Como, a nie, przepraszam, to nie Como, to Spaghetti About It. I nakładam na dolną powiekę. Ten pędzelek jest dosyć duży jak na dolną powiekę, dlatego staram się pracować praktycznie samiutkim czubeczkiem tego pędzelka, żeby mieć więcej precyzji. Oczywiście możemy sobie zmienić pędzelek na mniejszy, ale przy takim delikatnym tylko konturowaniu oka nie musimy. Wystarczy, że po prostu precyzyjnie użyjemy tego pędzelka, jaki mamy. Zrobiłam drugie oko, więc przechodzimy do błysku i użyję sobie tego, który nazywa się Grappa Don't Preach. I oczywiście używam palca standardowo. Zobaczcie, jakie piękne złoto. Troszeczkę rozmasowuję w palcach, żeby nic mi się, o widzicie? I takie drobineczki się tu pojawiają, żeby nic mi się nie osypało. Fajnie jest sobie troszeczkę wstępnie rozmasować kolor. No i nakładam na powiekę. On jest dosyć taki tłusty, taki gruby, więc dobrze jest go delikatnie tak rozcierać takimi króciutkimi ruchami. I nakładam go na powiekę ruchomą, przenoszę troszeczkę wyżej, w załamanie powieki, troszeczkę powyżej jeszcze. Wracam do mojego pędzelka Spectrum i te brzegi delikatnie rozcieram. To jest moment, w którym może nam się coś osypać, dlatego warto jest albo mieć głowę trochę przechyloną do góry, albo wręcz pochyloną do przodu w ten sposób. Bo jakieś drobinki mogą nam się w tym momencie osypać. Ale i tak lubię to zrobić, bo wtedy ładnie się wtapia ten błyszczący cień z matowym, bo te drobinki się troszeczkę rozpraszają w miejscu, gdzie ich ja rozcierałam i robi się ładniejsze przejście. Dołożę sobie jeszcze trochę tego ciemnego bręzu Espresso Yourself. Nałożyłam też na czubeczek i nakładam troszkę tutaj jeszcze w zewnętrznym kąciku.
Jeżeli pojawiły się gdzieś na waszej twarzy jakieś drobinki osypane, to najlepiej je podważyć pędzelkiem, tak idąc pod prąd, że tak to ujmę, czyli próbując jakby te drobinki wprowadzić we włókna pędzelka, bo w ten sposób czasami je strzepiemy, a czasami je wmasujemy w twarz jeszcze mocniej. Najlepiej jest zebrać podważając, a najlepszy do tego będzie jakiś malutki, troszkę sztywniejszy pędzelek. I może użyję sobie troszeczkę Take Me to Church w wewnętrznym kąciku. To jest taki odpowiednik tego odcienia Spaghetti About It, ale w wersji błyszczącej, więc tak się fajnie komponuje. Biorę sobie brązową kredkę i pokrywam linię wodną. Taka ciemniejsza kredka na linii wodnej wcale nie pomniejsza oka, pod warunkiem, że nasze cienie są dobrze rozblendowane. Im bardziej, wiecie, obszerne, tym bardziej powiększający oko efekt. A dzięki przyciemnieniu tej linii wodnej mam efekt takiego bardziej wyciągnięcia, wydłużenia oka, więc nie bójcie się absolutnie ciemnych kredek na linii wody, bo wszystko zależy od naszego blendowania. Mam wizję zrobić sobie eyeliner, który będzie szedł tutaj i zawijał tutaj. Chciałam, żeby miał jakiś taki fajny kolor. Jeszcze się nie mogę zdecydować. Tutaj sobie przygotowałam pastel drip od Mexmo, więc zacznę sobie po prostu od wyrysowania kresek białym eyelinerem, który później zagruntuję właśnie jakimś pastelowym kolorem. Na początku robię taki szkic, troszkę nie do końca idealny, nie do końca precyzyjny, ale czasami jest tak przy eyelinerze, że lepiej wychodzi, kiedy po prostu jest zrobiony szybko, niż jak tam się bawimy, po prostu o każdy milimetr. Później jak się go poprawia, to jest już łatwiej. Więc widzicie, że taka wstępna kreska jest, teraz ją sobie poprawiam. Ok, myślę, że tutaj mam z tej strony. Lecimy z drugą stroną. Tu mi trochę mikrofon przeszkadza, więc wybaczcie na chwilę. Już mikrofon wraca. Udało się bez jakichś większych komplikacji i teraz tak naprawdę każdy kolor tutaj będzie mi pasował. Może pójdziemy sobie w taki błękit. Zobaczymy. Teraz najlepiej wziąć sobie jakiś mały, ale dosyć zbity, sztywniejszy pędzelek, bo tym jakbym nakładała od eyelinera, on jest bardzo delikatny, więc nakładałabym 100 lat po prostu. Więc sięgam sobie po taki do brwi, taki skośny. I sięgam po jasny błękit, nazywa się Bloom i gruntuję. Ukryłam kreski kolorem i teraz przechodzę sobie do innego skośnego pędzelka. On jest troszeczkę ubrudzony, ale jest po prostu odbarwiony po jakimś tam innym cieniu. I delikatnie ściągam sobie ten cień, którym gruntowałam kreskę. On może gdzieś tam się pojawić po bokach, więc żeby to doczyścić minimalnie, troszkę ściągam sobie to pędzelkiem. Tak w ogóle to mogłam użyć sobie tego eyelinera Belliny z Glam Shopu, ale jakoś tak nie pomyślałam, że będę chciała używać niebieskiego. Ale troszkę sobie może go dołożę tutaj, by wzmocnić ten kolor. Nałożyłam ten kolor tak w środkowej części tej kreski, tak żeby ku zewnętrzu robiło się bardziej jasno i pastelowo. I fajnie to wygląda. I like it. Przejdę teraz do podkręcenia rzęs i następnie będę je tuszować. I będę używać maskary Han Billionaire. Będę chciała nałożyć jeszcze jedną warstwę tuszu, ale to za chwilkę, jak ta warstwa podeschnie. I przechodzimy do ust. Ja pomyślałam, że fajnie by tutaj pasowały usta w takim lekko ceglano-brązowym odcieniu i pomyślałam o tej konturówce. To jest konturówka z Vibo. Nie wiem, czy jest dostępna, bo to było w takim zestawie, to była współpraca jakaś. Flip That Lip, numer 3. Bardzo ładny odcień. Myślę, że to będzie fajnie pasował. Stysio, Vibo i Stysio, to była współpraca ze Stysiem. Nakładam na całe usta. Jak chcecie pokryć usta konturówką, dobrze jest ją położyć i po prostu w ten sposób pokrywać.
I na to troszkę pomadki Romance Zero Matte Lipstick w odcieniu Evening. I dokładam jeszcze jedną warstwę tuszu i odrobiną tego złotego cienia tutaj przykrywam odbitki od tuszu. Warto też na koniec makijażu spojrzeć na siebie jako na całokształt, spojrzeć w dalsze lusterko albo troszeczkę odsunąć się od lusterka i spojrzeć, czy wszystko jest ok, czy wszystko nam pasuje. Ja patrząc teraz na swoją twarz mam wrażenie, że przydałoby mi się troszeczkę więcej bronzera na twarzy. Może jednak ten korektor był troszeczkę za jasny i tworzy zbyt duży kontrast między na przykład ustami a resztą twarzy, więc wracam sobie do mojego bronzera i po prostu dokładam go jeszcze troszeczkę na twarz. I tak prezentuje się skończony makijaż, niby neutralny, bo tutaj mamy tylko brązy i złota, a jednak coś ciekawego się dzieje, także tak jak lubię. Dajcie mi znać, jak Wam ten makijaż się podoba i czy dzisiejszy odcinek był dla Was przydatny, czy wyciągnęliście coś fajnego dla siebie. Jeżeli tak, napiszcie koniecznie, zostawcie łapkę w górę, abym wiedziała, żeby nagrywać więcej tego typu odcinków dla Was. Jeżeli filmy edukacyjne to wciąż dla Was za mało, zapraszam Was serdecznie na szkolenia indywidualne do mnie. Wszystkie informacje dostaniecie na dole w opisie. Ja staram się w internecie przekazywać jak najwięcej swojej wiedzy, ale czasami jest tak, że póki ktoś nas nie złapie za rękę i nie pokaże, gdzie, w którym miejscu, co nałożyć i w jaki sposób, to jest nam ciężko pewne rzeczy się nauczyć, więc jeżeli potrzebujecie takiego prowadzenia, to zapraszam do zapisów. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad i zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych edukacyjnych odcinków. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.